Witajcie, ja nazywam się Maciej Talaga i od 6 lat jestem w podróży w przeszłość, na którą zaprosił mnie mój dziadek. Ja dzisiaj zapraszam Was, żebyście przespacerowali się chwilę ze mną, a chcę Was zabrać na polską wieś, do świata wiejskich zapaśników. Zapaśników, którzy praktykowali sport, sztukę, zależy jak będziemy chcieli to nazwać, którą nazywali biady. Nazwa pewnie nic Wam nie mówi, mi też nie mówiła bardzo długo, dopóki nie zacząłem ciągnąć mojego dziadka bardziej za język. I o ile możemy sobie wyobrażać, że dawne życie na wsi było ciężkie, biedne i być może jakby biada była tym, którzy musieli przez nie przechodzić, to biady zabiorą nas w bardziej kolorowy, można powiedzieć, i dużo bardziej wesoły zakątek tej dawnej wiejskiej egzystencji, ponieważ była to zabawa. Jak się okazuje, zabawa dosyć powszechna i była to zabawa właśnie, którą można określić dzisiaj jako zabawę zapaśniczą, gdzie uczestnicy mocowali się, próbowali swojej krzepy nawzajem i mieli, jak się okazuje, z tego sporo radości, dużo satysfakcji, czasem też frustracji i bywało, że kłótni. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, to chciałem Was wprowadzić, bo proponuję, żebyśmy zaczęli od omówienia samej nazwy, która może brzmieć dziwnie, bo jest to stare słowo, którego w współczesnej polszczyźnie już nie używamy, ale które kiedyś było używane i to pochodzenie, jego źródło mówi różne ciekawe rzeczy o historii, ale też o samej praktyce, więc przyjrzymy mu się nieco dokładniej. Omówimy też świadków i inne źródła, z których czerpiemy wiedzę o biadach. Mowa tu w pierwszej kolejności o moim dziadku, o którym już wspominałem, ale z czasem ja i moi koledzy badacze dotarliśmy też do innych, więc powiemy o nich parę słów. Omówimy też to, w jaki sposób udało nam się zwłaszcza o tej technicznej, takiej już bardzo zapaśniczej stronie biadów dowiedzieć więcej niż zapisano w licznych publikacjach, które tę praktykę udokumentowały, więc pomówimy o metodach naszych własnych badań. No i potem przejdziemy do tego, co będzie chyba najbardziej soczyste, czyli do właśnie samych technik i tego, jak te zapasy wyglądały. Zapraszam. Jesteście? No to zaczynamy naszą wycieczkę. Mówię do Was z tej szczeliny w dębie jako rodzaj subtelnego nawiązania do postaci Adama Chętnika, o którym chciałbym teraz wspomnieć. Był bardzo zasłużonym badaczem ogólnie kultury ludowej w Polsce, ale szczególnie umiłował sobie swój region rodzinny, czyli Kurpiowszczyznę, tereny dawnej Puszczy Zielonej, Puszczy Białej. I już w pierwszych dekadach ubiegłego stulecia przemierzał te strony, dokumentując fotograficznie, jako jeden z pionierów tej techniki, bardzo wiele zwyczajów. W tym właśnie zwyczaj dawnych kurpiowskich strzelców, jak ich nazywał, czyli ludzi lasu, którzy sobie sporządzali różnego rodzaju schronienia, w tym właśnie w takich szczelinach, dziuplach, czy różnych innych właśnie dziurach w starych drzewach, które mogły w jakiś sposób takiemu strzelcowi pozwolić i odpocząć, czy schronić się przed żywiołami. No więc mówię do Was ze Starego Dębu i nawiązuję do Adama Chętnika i Kurpiowszczyzny właśnie z tego powodu, że najstarsze wzmianki, jakie mamy, takie już bardziej systematyczne o biadach, dotyczą właśnie tego regionu i ich autorem był właśnie nie kto inny, a Chętnik. To prowadzi nas do pierwszej kwestii, którą chciałem omówić, tak jak zapowiadałem, czyli do nazwy. Chętnik nazywa tę praktykę, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, właśnie terminem biady. Współcześni kurpiowie, którzy się do niej odnoszą, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, często stosują zmodyfikowaną nazwę, to znaczy biady. Czy to jest dokładnie jakby wszystko jedno, której nazwy będziemy używać, to powiemy sobie troszeczkę szczegółowiej później. Na razie natomiast chciałem się jakby wytłumaczyć, że będziemy tutaj posługiwać się, czy ja będę w rozmowie z Wami posługiwał się terminem właśnie biady, a nie bziady, niezależnie od tego, czy będę mówił o tych zapasach ludowych praktykowanych na kurpiach,
czy też na przykład na północnym Mazowszu, czy dalej w stronę Biebrzy, bo te wszystkie regiony odwiedzimy w czasie naszego spaceru, to ja konsekwentnie będę mówił właśnie biady z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że w ten sposób mówił o nich mój dziadek, czyli ten, który mnie na tę podróż w przeszłość zaprosił, a więc jakby niejako składając mu hołd, będę tę nazwę stosował też ja. Po drugie, nazwa Biady zdaje się być właśnie regionalną modyfikacją tego bardziej pierwotnego i podstawowego słowa biady, czego dowodzi chociażby fakt, że to właśnie od tematu biad są urabiane takie czasowniki jak biadować, biadolić, także słowo pobiada, czyli już nieużywane w Polsce określenie na zwycięstwo. Do dziś można spotkać w Polsce miejscowości pobiedziska, czyli właśnie miejsca, w których odniesiono jakieś zwycięstwo. I słowo pobieda funkcjonuje w językach wschodniosłowiańskich, chociażby w rosyjskim, do dzisiaj. No właśnie, więc mamy pobiedę i biadolenie, a nie pobziedę czy bziadolenie, co z kolei może sugerować, że być może to Kurpiowie zetknęli się z biadami jako wtórnie, być może biady przyszły do nich albo z północnego Mazowsza, albo właśnie może ze wschodu i to nie oni wymyślili tę nazwę. Chociaż to jakby wnioskowanie na samych tylko przesłankach językowych jest ryzykowne i w tym przypadku raczej nieuzasadnione, o czym więcej sobie powiemy troszeczkę później. Także podsumowując, będę mówił biady, chociaż ta nazwa bywała troszeczkę inna w niektórych miejscach, które odwiedzimy. Dobra, zapraszam Was dalej. Wychodzimy z dębu. Tradycyjnie nie myślimy o polskim społeczeństwie jako społeczeństwie z jakimś podziałem kastowym i słusznie, ale faktem jest też, że życie na dawnej wsi miało swoje społeczne podziały, pewne hierarchie i struktury. Nie wszystko było takie zupełnie przepuszczalne, jak jesteśmy do tego dzisiaj przyzwyczajeni. No i zabawy również dzieliły się na takie, które były koedukacyjne, ale były też takie, w które bawiły się wyłącznie dziewczynki albo wyłącznie chłopcy. No i biady. Nasze biady wpadają w tę kategorię zdecydowanie chłopięcą, przy czym dziewczynki bywały uczestnikami, ale na ogół na zasadzie widowni, kibiców, czy no właśnie tych, którym chłopcy starali się w jakiś sposób może zaimponować, pokazując swój spryt i krzepę w walce zapaśniczej. No więc chłopcy. Biadowali również mężczyźni. I teraz warto też tutaj wiedzieć, że generalnie na wsi, jeżeli ktoś był chłopcem i postępował w stronę mężczyzny, to miał jeszcze po drodze taki etap tak zwanego kawalera. I nie było jakby jakichś utartych takich sztywnych ram, które by mówiły na przykład, że w określonym wieku zostawało się kawalerem. Jakby awans do grupy kawalerów z grupy chłopców był w pewien sposób negocjowalny i zależał od tego przede wszystkim, jaką pozycję w grupie wypracował sobie dany chłopiec, więc dla jednych mogło to nastąpić wcześniej, dla innych mogło to nastąpić później. I jedną z takich trampolin, które pozwalały wybić się z chłopięctwa właśnie w stronę kawalerstwa, była biegłość w biadach. Jeżeli ktoś potrafił zaprezentować swoją krzepę i spryt właśnie w ten sposób, to nierzadko potrafił dosłownie wywalczyć sobie zaliczenie do grupy kawalerów przed swoimi rówieśnikami. No więc biadowali przede wszystkim chłopcy, podpatrując starszych chłopców, czyli kawalerów. I w momencie, w którym ktoś stawał się mężczyzną i żenił się, zakładał rodzinę, no to często już miał inne rzeczy w głowie czy na głowie niż biadowanie się. Ale wiemy od naszych rozmówców, czyli świadków, z którymi rozmawialiśmy, że nierzadko nawet żonaci mężczyźni cały czas jeszcze jakby pamiętając swoje lata młodzieńcze, próbowali się w biadach, czy to ze sobą nawzajem, czy właśnie z młodszymi. Mamy też świadectwa, które opowiadają na przykład o takim trochę na żarty, ale jednak biadowaniu się między ojcem a synem, na przykład w niedzielę po kościele, jako taki rodzaj właśnie więzi rodzicielskiej, czy właśnie też jakichś takich żartów rodzinnych.
No więc, żebyśmy mieli jasność. Biady i to, co będę opowiadał, tyczy się przede wszystkim tego, co robili chłopcy. Ale dziewczynki, tak jak wspomniałem, też obserwowały tę praktykę i najstarsze i w zasadzie jedyne zdjęcie zrobione przez Adama Chętnika biadujących chłopców właśnie nad Narwią przedstawia zapaśników obserwowanych zarówno przez chłopców, którzy siedzą sobie z boku, i przez dziewczynki. Wszyscy z zainteresowaniem śledzą ich pojedynek i wydaje się, że w jakiś sposób ich dopingują. Dobra, idziemy dalej. Wiemy już, kto biadował, ale bardzo ogólnie. Teraz będę chciał Wam opowiedzieć o tym konkretnie, z imienia i nazwiska, kto nam o tych biadach opowiadał, kto nam je pokazał i skąd o tym wszystkim wiemy. Ale jeszcze zanim to zrobię, to chciałem powiedzieć parę słów o tym, gdzie biadowano. Jesteśmy teraz nad wodą. Nie jest to może łąka nadrzeczna, ale powiedzmy, że może nam służyć jako taki symbol. Ponieważ jak wiemy chociażby z fotografii Chętnika, ale też z różnych innych świadectw, które mamy, biadowano często właśnie w czasie pasania krów. Czyli w takim czasie, kiedy właśnie młodsi członkowie wiejskich rodzin mieli sporo czasu, ponieważ jak już te krowy tam wyprowadzili i pozwalali im się paść, no to nie było tam zbyt wiele roboty, więc w tym czasie dzieci urządzały sobie różne zabawy i jedną z ulubionych były właśnie biady. Biadowano więc na trawie. To jest jedno miejsce, które często służyło właśnie za podłoże. Trawa dawała dosyć fajną, miękką matę, można powiedzieć, zapaśniczą, na której można było się wywracać. Biadowano też na miększym piasku. Są także świadectwa, które mówią o tym, że chodzono na zaorane, czyli właśnie na te miejsca, gdzie ziemia była pulchna i taka, że można było się na niej spokojnie wywrócić i nie robiono sobie jakiejś większej krzywdy. No więc nie było jakichś specjalnych aren, czy miejsc, czy budowli, w których biady miałyby miejsce, tylko właśnie wybierano gdzieś jakieś takie naturalnie miękkie, położone na zewnątrz miejsca, w których ta zabawa mogła być bezpieczna i udana. No właśnie, no a wiemy to od szeregu osób. O moim dziadku Wacławie Nizińskim już wspominałem, świętej pamięci. Poza tym mieliśmy honor posłuchać wspomnień Stanisława Tomczaka, Stanisława i Stanisławy Boruchów. To dzięki pomocy antropologa właśnie z okolic Kurpiowszczyzny, Marcina Tomczaka, któremu serdecznie dziękuję też za pomoc przy tej okazji. Poza tym mieliśmy okazję spotkać osoby, które same nie biadowały, ale jak jeszcze były dziećmi, to miały okazję obserwować biadujących. Tutaj na przykład pan Henryk Borkowski z Łomży. Czekamy wciąż na bardzo interesującą, podejrzewam, rozmowę i spotkanie z panem Wiesławem Staśkiewiczem z Kadzidła, też na Kurpiach. A poza tym jakby te osoby, które wymieniłem, to są nasze źródła osobowe, można tak powiedzieć. To znaczy osoby, z którymi mieliśmy okazję porozmawiać, my, nasz zespół, mam na myśli, którzy mieli okazję nam albo opowiedzieć, albo pokazać, albo jedno i drugie, trochę rzeczy na temat biadów. Poza tym są też źródła pisane. Oprócz wspomnianego już Chętnika, którego jakby książka Życie puszczańskie Kurpiów jest właśnie najwcześniejszym takim systematycznym opisem tej praktyki, to mamy różnego rodzaju wspomnienia zebrane przez rozmaitych autorów, w których biady gdzieś tam się na marginesie przewijają. Jednymi z najciekawszych z technicznego punktu widzenia są wspomnienia Aleksandra Pieńkowskiego z okresu wojny polsko-radzieckiej z lat 20. ubiegłego stulecia, który miał okazję biadować, będąc właśnie rekrutem w szkole, w czasie takiego obozu szkoleniowego w zasadzie przed kampanią z roku 1920. No i tam jest sporo technikaliów właśnie dotyczących tego, w jaki sposób biadował. Ale jest jeszcze jeden rodzaj źródła, który w naszych badaniach był bardzo ważny, no i który może być nieoczywisty. Mówię o ruchu ciała. Zapasy, jak i każda podobna praktyka, czy nie wiem, każda sztuka walki, no jest czymś, co dzieje się właśnie w ruchu i to ruchu, w którym dwa ciała zmagają się ze sobą, starają się
walczący przemóc się nie tylko samą swoją siłą fizyczną, ale też właśnie sprytem, umiejętnością skoordynowania swojego ruchu z ruchem przeciwnika w taki sposób, żeby uzyskać zwycięstwo. No więc my chcieliśmy dowiedzieć się nie tylko gdzie, kiedy, przez kogo biady były praktykowane, ale chcieliśmy też dowiedzieć się, no właśnie jak one wyglądały, jakie były te sposoby zapaśnicze, jak się przed nimi broniono, jak określano zwycięzcę. To wszystko było dla nas równie ciekawe, co te takie informacje, powiedzmy, historyczno-etnograficzne. No ale problem polegał na tym, że te osoby, które biady pamiętają, są w tej chwili już bardzo leciwe. Mój dziadek w momencie, w którym zacząłem z nim o tym rozmawiać, był już jakby przekroczył 80 rok życia i już jego jakby fizyczna kondycja nie pozwalała mu na to, żeby uprawiać zapasy. I wielu rzeczy nie był nam w stanie pokazać. Równocześnie brakowało mu słów, jakby powiedzmy zasobów językowych, żeby nam to dokładnie opisać i w ogóle też ciężko go było przekonać, że jest to coś, o czym warto rozmawiać, bo wydawało mu się to tak nieistotne, tak trywialne, że początkowo no, nie wierzył, że może to w ogóle kogokolwiek interesować. I podobny problem występował też w przypadku wywiadów z innymi osobami. Ścierając się z tym problemem, my opracowaliśmy taką metodę wywiadu, którą nazwaliśmy wywiadem ucieleśnionym, który w dużym uproszczeniu polegał na tym, że na podstawie wcześniejszych rozmów, w których dostawaliśmy jakieś szczątkowe informacje o tym, jak te biady mogły wyglądać, my szliśmy na salę treningową, na matę i tam przez pewien czas, kilka tygodni, kilka miesięcy, trenowaliśmy na podstawie tych informacji, które mieliśmy, starając się wyobrazić sobie, jak te biady mogły wyglądać i następnie z tym wracaliśmy do naszych rozmówców, głównie mojego dziadka, biadowaliśmy przed nim i dostawaliśmy pewną informację zwrotną i to pomagało, ponieważ dziadek zamiast opowiadać mógł po prostu dawać nam jakby znak, że coś aprobuje, że rzeczywiście to jest to, o co mu chodziło, albo właśnie, że nie, że to nie powinno tak wyglądać. Czasem podchodził do nas i na przykład przesuwał nam nogę, albo przestawiał nam trochę rękę w chwycie. Też jakby widząc, że my biadujemy, jakoś tak nabierał ochoty i chętnie pokazywał nam też na tyle, na ile mógł pewne rzeczy. Poza tym, jak opowiadał nawet wtedy, to urozmaicał swoje opowieści właśnie jakimiś ruchami ciała. Pokazywał chwyt, gdzieś tam pokazywał, jak szarpnąć przeciwnikiem, albo jak go podebrać w jakiś sposób, żeby go obalić, więc my skrupulatnie nagrywaliśmy te wszystkie takie małe przyruchy i to, jak one łączyły się z tym, co nam opowiadał, i z tego byliśmy w stanie wyciągnąć jeszcze więcej informacji na temat samego ruchu i ostatecznie stworzyć coś na kształt katalogu takich jakby technik zapaśniczych, które zdaniem mojego dziadka w wywiadach właśnie były stosowane. I wiele z nich udało nam się też później potwierdzić w rozmowach z innymi świadkami. Przejdziemy do tego już niebawem. Także chodźmy dalej. Kwestię tego, kto biadował, mamy już niby załatwioną, ale nie byłaby ona tak naprawdę kompletna, gdybyśmy pominęli bardzo nietypową, niecodzienną, ale wciąż ważną grupę uczestników, mianowicie istoty nadprzyrodzone. Jeżeli spojrzycie za mnie, zobaczcie kapliczki. Jest teraz piękny letni dzień, więc to wszystko wygląda malowniczo, pięknie i w żaden sposób nie budzi niepokoju czy grozy. Ale kiedy zapada zmrok, świat spowija ciemność, wszystko zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. I od naszych rozmówców usłyszeliśmy różne historie dotyczące tego czasu zmierzchu, kiedy człowiek musiał oddać władanie nad krajobrazem istotom dużo mniej rozpoznanym i często mniej przyjaznym. Mamy też tego rodzaju wzmianki z różnych źródeł pisanych. Co ciekawe, nierzadko w tych historiach obok istot nadprzyrodzonych występują też właśnie biady. Jest zachowana z jednej z miejscowości nadbiebrzańskich, konkretnie w zasadzie z drogi pomiędzy wsią Jaminy a Janówkiem. Jest historia o pewnym zapóźnionym wędrowcu, który trochę zamarudził i już po zmroku musiał się tą drogą przeprawiać. I kiedy szedł, kiedy już było ciemno, usłyszał, że gdzieś koło drogi coś gwizdało.
A że nie był strachliwy, a był ciekawski, to odgwizdał. I wnet pojawił się przed nim odziany na czarno jegomość, bardzo elegancki, który zaproponował nic innego, jak właśnie pójście w biady. No i nasz bohater, najwyraźniej też zapalony zapaśnik, zgodził się pomimo późnej pory. No i zaczęli się mocować. No i tak się mocowali dosyć długo, żaden nie chciał odpuścić, aż wybiła północ. I o tej północy chmury się rozsnuły i zaświecił księżyc. I w tym świetle księżyca nasz bohater dostrzegł, że jego przeciwnik ma nie ludzkie stopy czy buty, lecz właśnie jakieś koźle, czy może końskie kopyta. Zrozumiał wtedy, że mocuje się z samym czartem. Przestraszył się, ale mimo to wytrzymał w tym pojedynku i biadował się dalej. Biadowali się tak aż do momentu, kiedy zaczęło świtać. W miarę jak mrok ustępował światłu, jego przeciwnik wyraźnie słabł, aż w końcu zniknął, rozpływając się we mgłę. To jest jedna z wielu opowieści o biadowaniu się z czartami i nawet mój własny dziadek miał opowieść dla mnie podobnej treści o wuju Antku, który słynął z tego, że miał pięknego białego psa, suczkę, która była bardzo łowna i z którą chadzał do lasu, żeby łapać lisy, których skóry później sprzedawał. I w czasie jednej z takich wypraw miał właśnie pewną historię z czartem i z biadami, ale to oddam głos świadkowi, który mi to opowiedział. Posłuchajcie. No i mówi, idzie, taka noc księżycowa była i mówi, szum się taki zerwał. To opowiadał. Szum się zerwał, taki wiatr tego. W pewnym momencie staje przed nim mężczyzna w kapeluszu, czarno ubrani w kapeluszu, a on tak samo lubiał się biadować, rozumiesz, ten wujek, wchodzić w te biady. I mówi do niego, ty podobnież tak lubisz się biadować, to chodź, mówi, ze mną w biady. A wuj mówi tak, dobrze, pójdę. Tak, czapka mnie urosła, ale mówi, przyszła mi taka myśl do głowy. Pójdę, tylko mówi, ja przed każdą pracą to się żegnam. I w imię Ojca i Syna i Ducha, a tu mówi, szum się i zginął. Czyli nie doszło a ten pies to mówi, tak skulił ogon i tylko psiszczał. Jesteśmy przy starej budowli. Tam gdzieś szemrze strumyk, jesteśmy pod wierzbą, jeszcze pod jakimś klonem. W takim miejscu mógłby pewnie czart gdzieś mieszkać. Całe szczęście jesteśmy tu za dnia, nie po zmroku. Ogólnie to przez trwający już 6 lat projekt nie miałem jeszcze okazji spotkać czarta i z nim biadować. Pech być może. Ale chciałem jeszcze nawiązać teraz do tych historii, o których wspominaliśmy, bo one w pewien sposób kierują nas z powrotem od istot nadprzyrodzonych, z powrotem do zwykłych śmiertelników i pokazują dosyć wyraźnie, że dla tamtych ludzi, tych, o których mówimy, czyli i naszych świadków, i tych, z którymi oni dzielili swoją młodość, biady stanowiły taki podstawowy czy domyślny sposób sprawdzenia się z kimś, jakiegoś skonfrontowania się. Niektórzy świadkowie wspominali też o tym właśnie, że chodziło się w biady czy w biady na zaorane, żeby jakoś wyrównać porachunki, czy jakieś tam niesnaski, czy krzywdy. I jak widać, ludzie rzutowali to też właśnie na czarty, czy na diabły, czy na inne nadprzyrodzone istoty, albo też z innej perspektywy patrząc, no to właśnie te nadprzyrodzone istoty szanowały status, jakim biady się cieszyły wśród śmiertelników i jakby ten sam sposób konfrontacji im proponowały. I to jest o tyle ciekawe też, że już pokazuje nam w pewien sposób, co w naszych wywiadach znalazło później już odzwierciedlenie z różnych kierunków, że biady były praktyką dosyć powszechną. To nie było coś niszowego, jakaś taka tylko ciekawostka gdzieś na marginesie. To było dosyć ważny składnik codziennego życia. Tutaj rodzi się pytanie, na ile biady stanowiły dla ówczesnych chłopców, czy właśnie młodych mężczyzn, przedmiot jakiegoś namysłu, przedmiot jakiejś ambicji, czy przedmiot, powiedzmy tak trochę może przesadzając, ale jakichś badań. I z wywiadów z naszymi rozmówcami wynika, że
Większość traktowała biady jako coś oczywistego, coś naturalnego i coś, co nie wymaga specjalnego treningu, nie wymaga terminologii, która pozwalałaby o tym rozmawiać, nie wymaga, nie wiem, nauczycieli. Coś, co po prostu każdy umie zrobić. Ale byli też tacy, którzy traktowali to bardziej ambitnie. I niektórzy z naszych rozmówców, w tym mój dziadek, określali takich zapaśników jako technicznych. Inni wspominali o sprycie albo o chytrości, więc o jakichś takich składowych nie tylko czysto fizycznych, ale też właśnie umysłowych, które w tę praktykę ktoś wkładał. I obejmowało to właśnie też rozmyślanie pomiędzy walkami o tym, jak walczyć lepiej. Obejmowało też wyszukiwanie przeciwników, którzy stanowili pewne wyzwanie. O tym możemy posłuchać od samych naszych świadków. No i troszeczkę tam sobie, wiesz, wypiliśmy tego. No i na podwórko wyszliśmy, bo to było latem, i się biadować. No i także mówił o sobie, że było tam nas 10 i ja wszystkich przewracałem. Także nie było tego. No i taki mój brat cioteczny się dowiedział. No i chyba jakieś może 2 dni, 3 dni upłynęło. No on przyszedł i mówi, żeby z nim się pobiadować. Czyli to nie miało znaczenia, czy tam, żeby się dobrać specjalnie jakoś, żeby szanse były równe. Nie miało znaczenia. A nieraz ten mały, taki niby tylko, to był mały, złapał, podniósł do góry kochycy i ustał ten mecz. Więc jak słyszeliśmy, byli tacy, którzy cieszyli się jakąś sławą jako zapaśnicy. I to przyciągało do nich, no właśnie, przeciwników, którzy chcieli się z nimi spróbować. Więc mamy wyraźny ślad tych ambicjonalnych sytuacji, czy tego ambicjonalnego aspektu biadowania. I przy tym wszystkim równocześnie nie mamy czegoś takiego jak biadowy Kurpiowski czy podłomżyński Herkules, jakieś postaci, o których krążyłyby mity i byłyby opowiadane z pokolenia na pokolenie. Zachowały się natomiast czasem rzeczywiście imiona i nazwiska jakichś szczególnie biegłych zapaśników z pokolenia naszych rozmówców. Mamy człowieka imieniem Gąska Sterżyński, był też wspominany Stefan Cichocki, innych biadowników już niekoniecznie z imienia, ale raczej przez stopień pokrewieństwa wspominał też mój dziadek, takich godnych uwagi. No więc byli jacyś wyróżniający się, ale zdaje się, że ich sława jakby odchodziła w zapomnienie wraz z tym, jak ich grupa rówieśnicza dorastała i wchodziła w krąg męski i w krąg żonatych, a na ich miejsce przychodzili nowi, więc nie było, zdaje się, takich biadowników czy zapaśników biadowych, którzy uzyskaliby jakąś sławę, która mogłaby przetrwać przez pokolenia. Jak tam? Nadążacie? No to słuchajcie, pogawędziliśmy sobie o chłopcach, kawalerach, dziewczętach, diabłach. Teraz chwilę sobie obejrzymy kaczki, tam. A potem zapraszam Was do środka, do domu zarazy. Nic strasznego, to takie miejsce, w którym będziemy sobie nagrywać dalszą część. A będziemy tam rozmawiać już o konkretnych detalach technicznych. Zapraszam, chodźcie. Witam Was serdecznie. Dotarliśmy teraz do domu zarazy, domu sąsiedzkiego tutaj w Gdańsku-Oliwie. No i możemy wreszcie przejść do detali. Bo już rozmawialiśmy o wszystkim, oprócz tego, jak w gruncie rzeczy te biady wyglądały, czyli tego, co skłoniło nas, tak jak wspominałem Wam na początku, do w ogóle wypracowania w pewien sposób nowej metody prowadzenia wywiadów, czyli tego wywiadu ucieleśnionego, gdzie trochę prowokowaliśmy naszych rozmówców do tego, żeby zaangażowali swoje ciała i pomogli nam dotrzeć do tego, jak ten ruch biadowy faktycznie wyglądał w przeszłości. No więc, to trzeba zacząć jeszcze od podkreślenia na początku, że biady, to słowo, które wprowadziłem, gdy zaczynaliśmy nasz wspólny spacer, jest słowem staropolskim i generalnie oznaczało zmaganie się z jakąś trudnością
ale inaczej niż biadolenie, które oznacza takie jakby bycie przytłoczonym przez pewną trudność, z którą nie potrafimy sobie poradzić, biady są związane etymologicznie ze słowem pobiada, czyli zwycięstwo i zdają się oznaczać raczej takie zmaganie, które zmierza do sukcesu, czyli jakby stawianie czoła, może w ten sposób, trudnościom, w tym przeciwnikowi. Więc jest to generalnie słowo dosyć ogólne. I tutaj jednak w odniesieniu do tej praktyki nabiera takiego specjalistycznego znaczenia i dużo konkretniejszego kształtu. Nie zmienia to jednak tego, że jak wynika z naszych wywiadów i też z innych źródeł, do których dotarliśmy, to jednak biady były zróżnicowane. Nie tylko jakoś tak regionalnie, powiedzmy, że trochę inaczej wyglądały kurpiowskie biady, a inaczej północno-mazowieckie czy nadbiebrzańskie biady, ale też wydaje się, że różnice były na poziomie wioska do wioski, a nawet jeden tydzień do kolejnego tygodnia, czy jedna grupa rówieśnicza do drugiej grupy rówieśniczej. Nasi świadkowie podkreślają to, że nie było czegoś takiego jak jakieś pisane czy ryte w kamieniu zasady biadów, tylko było to coś, co było negocjowane przy każdym spotkaniu, więc do pewnego stopnia było płynne. Natomiast to, co biady wyróżniało, to był pewien rodzaj specyficznego chwytu. Tutaj jednak trzeba jeszcze zastrzec, że to się tyczy tak zwanych zwykłych biadów. Bo oprócz tego były jeszcze takie bardziej niszowe podtypy biadów. Jednym z nich były tak zwane biady w klapy, które już wymagały tego, żeby zapaśnicy byli w strojach, w jakichś kapotach czy w surdutach, które miały przyszywane rękawy z takimi bufkami tutaj, które można było złapać i za które można było przeciwnika szarpać. I tam też można było go na przykład próbować podcinać albo w jakiś inny sposób wytrącić z równowagi. Były też biady, mamy przynajmniej jedno takie pisane świadectwo na temat biadów za pas, gdzie chwytano się za pasek i tym paskiem próbowano przeciwnika poruszyć do utraty równowagi. A Adam Chetnik odnotował nawet biady leżąc. Dosyć specyficzny typ, którego osobiście nie próbowałem nigdy, ale była to forma, w której nogami się splatano na ziemi i próbowano przeciągnąć przeciwnika przez siebie. Do wypróbowania w przyszłości może. My się tutaj skupimy na biadach zwykłych, czyli takich, które nie wymagają ani paska, ani surduta, ani tego, żeby się kłaść na ziemi, tylko wymagają samego przeciwnika, którego można objąć klamrą. I ta klamra występowała w dwóch odmianach, jak się wydaje. Najbardziej popularną, i to na niej się skupimy, była tak zwana na krzyż. Generalnie zasada była taka, że jedną rękę puszczano nad ramieniem przeciwnika, drugą pod jego pachą i splatano ręce za jego plecami. On robił to samo i w ten sposób zapaśnicy zostawali spleceni w tym uścisku, w którym musieli walczyć aż do końca, czyli aż do momentu, kiedy obaj padli na ziemię. Zwycięzca na górze, przegrany na dole. Była też odmiana w pół, gdzie jeden z zapaśników wpuszczał obie ręce pod pachy, a drugi w rezultacie musiał obie ręce puścić nad rękami przeciwnika i był to chwyt taki asymetryczny, który, jak podkreślał Stanisław Tomczak, jeden z naszych świadków, był stosowany głównie wtedy, kiedy była wyraźna dysproporcja siły albo wzrostu między walczącymi, bo ten, który miał ręce pod pachami, miał sytuację ułatwioną, a więc to był ten słabszy. Co się wiązało też z tym, że musiał uznać swoją słabość w odniesieniu do przeciwnika, żeby taki chwyt, możliwość zastosowania takiego chwytu otrzymać. Natomiast chwyt na krzyż był tym takim wyjściowym, symetrycznym, neutralnym chwytem, w którym zasadniczo nikt nie miał przewagi. Macie już więc pojęcie o tym, jak wyglądał chwyt. Kolejną rzeczą jest coś, co my roboczo w naszym zespole określaliśmy mianem gardy, chociaż to nie jest słowo, którego używali nasi świadkowie, ale jakoś musieliśmy się komunikować. Więc garda w biadach, my rozumiemy ją jako wzajemne położenie ciał przeciwników już po tym, jak spletli czy zamknęli na sobie chwyt. I tu głównie chodzi przede wszystkim o to, jak daleko czy jak intensywnie stykają się piersiami i ewentualnie czy i jak intensywnie stykają się biodrami. Więc w biadach można tę gardę ustawić bardzo rozmaicie. Natomiast okazuje się, że biadując przed obliczem mojego świętej pamięci dziadka, duża część z tych ułożeń była przez niego negatywnie odbierana, w tym sensie, że podkreślał, że to tak nie wyglądało, kiedy on biadował albo kiedy biadowali jego koledzy.
I to, co aprobował znacznie bardziej, to była taka garda dosyć bliska albo zupełnie taka, że przeciwnicy przytulali się, no w zasadzie tak jakbyśmy się przytulali z kimś bliskim, kiedy go widzimy po dłuższej rozłące, czyli pierś w pierś i biodro w biodro. To była taka garda zupełnie bliska, ewentualnie te biodro mogło być trochę odsunięte, ale nie za daleko. Więc to taki element stylistyczny dosyć charakterystyczny, który ma też jakby istotne konsekwencje dla tego, jak wygląda walka później. No i mamy chwyt, mamy gardę i trzecią grupą ruchów, które stanowią o w zasadzie każdym rodzaju zapasów, w tym obiadach, są obalenia, czyli te sposoby, które pozwalają wytrącić przeciwnika z równowagi i potem rzucić czy przewrócić go na ziemię, w ten sposób uzyskując zwycięstwo. Poza tym są jeszcze takie techniki, które pozwalają przeciwnika trochę oszukać i lepiej ustawić go do tego, co dla niego szykujemy. Albo techniki, które możemy wykorzystać wtedy, kiedy przeciwnik też jest sprytny i chytry i próbuje nas jakimś chytrym ruchem właśnie oszukać, czy przygotować, czy właśnie rzucić na ziemię. I ten cały katalog technik możemy podzielić po naszych badaniach na dwie takie duże grupy. Na techniki, które określamy jako potwierdzone, czyli takie, które albo zostały nam wprost pokazane przez dziadka, albo zostały przez nas wypracowane w toku treningów i dziadek entuzjastycznie przyjął je, podkreślając, że to rzeczywiście jest jakby coś, co widział i co wie, że do obiadów przynależało. I mamy też takie, które określamy jako rekonstruowane i to są takie, które nie zostały nam pokazane, które wypracowaliśmy, co do których dziadek podkreślał, że on sam ich nie stosował, ale że mogły być stosowane i że widział ludzi, którzy takie rzeczy robili. Więc są to takie techniki o nieco mniejszym stopniu pewności, jeśli chodzi o ich, powiedzmy, ścisłe przystawanie do tego, co się działo w przeszłości. Więc one tak będą oznaczone na filmikach, które widzicie i jeszcze będziecie widzieć na ekranie. I tutaj mamy katalog technik biadowych, które zaczynają się od takiego obalenia czysto siłowego, gdzie nie ma żadnego sprytu ani chytrości, czy tej techniki, jak niektórzy to nazywali. Tylko jest sama krzepa, którą staramy się zmiażdżyć plecy przeciwnika, przyciągnąć go mocno do siebie, podnieść i rzucić na ziemię. I są też sposoby bardziej chytre, gdzie staramy się zajść przeciwnika troszeczkę z boku, tak żeby uzyskać lepsze położenie, łatwiej móc go podnieść do góry i w sposób pewniejszy wytrącić go z równowagi. W tym do takiej grupy działań, właśnie takich chytrych i w praktyce dosyć trudnych, jak się przekonaliśmy w toku treningów, jest też taki sposób obalania, który my roboczo nazywamy rzutem dziadka, z tego powodu, że dziadek nam go pokazał i określił go jako swój ulubiony rzut. Dosyć długo zajęło nam wypracowanie tego ruchu w taki sposób, żeby on wyglądał tak, jak to, co dziadek nam pokazywał i faktycznie był w stanie kogoś obalać, ale już mniej więcej wydaje nam się, że jesteśmy na dobrym tropie, co pokazuje jakby skalę trudności, bo robimy to 6 lat. Ruch teoretycznie jest prosty, ale wypracowanie go do takiego poziomu jakiejś faktycznie stosowalnej biegłości wymaga czasu. Więc jak widzicie, są pewne cechy charakterystyczne takiej walki biadowej. Mamy tę w miarę bliską gardę. Ataki wychodzą właśnie z takiej gardy już zupełnie bliskiej najczęściej. I walka w ten sposób, praktyka to pokazuje. Nasi świadkowie, ci, z którymi rozmawialiśmy, nie mówili tego wprost, ale mamy na to z kolei źródła pisane, m.in. Aleksandra Pieńkowskiego, który podkreślał właśnie, że bardzo ważne w takim rodzaju walki jest to, żeby przeciwnika mocno ścisnąć. Aleksander Pieńkowski opisuje na przykład swój pojedynek z jakimś mocnym zapaśnikiem z Łodzi, którego poznał będąc jeszcze rekrutem na początku niepodległości Polski, po zaborach. I tam, mocując się z nim, miał problem, ponieważ też jego przeciwnik był tęższy od niego, większy i było go trudno objąć. I ściskanie początkowo nie dało rezultatów, więc po dłuższym czasie udało mu się przeciwnika od siebie odepchnąć, co już wskazuje, że musieli walczyć w bliskim styku początkowo. I potem jak go odepchnął, mógł się nagle gwałtownie ponownie zbliżyć i to pozwoliło mu go pokonać. I w naszej własnej praktyce, w naszym treningu i eksploracji tych technik też wychodziło to bardzo wyraźnie, że jednym z głównych czynników, który sprawiał, że technika działała lub nie, było to, czy klamrę udało się mocno zapiąć
dobrze zacisnąć, tak żeby niemalże rozsmarować przeciwnika pierś na swojej własnej piersi, po to, żeby utrudnić mu jakikolwiek manewr i uzyskać lepszą kontrolę nad jego ciałem. Więc to jest dosyć charakterystyczny element techniczny biadów, jeszcze wrócę do tego. A poza tym była pewna rozbieżność, ponieważ część z naszych rozmówców potwierdzała to, co jeszcze w latach 20. zanotował Adam Chętnik na temat biadów, to znaczy niechęć do technik nożnych, można powiedzieć. Wiele z naszych źródeł podkreślało, że podstawianie nogi, czy próba właśnie, nie wiem, zaplatania swoją nogą nogi przeciwnika były uważane za ruchy takie zdradliwe, niedozwolone, rodzaj faulu. I mogły, chociaż były stosowane, to mogły wywoływać kłótnie, więc w rezultacie na ogół ich unikano. Natomiast inni, czy inne źródła jakby wskazywały na powszechne użycie technik nożnych i to, że one nie były w żaden sposób jakoś tam krytykowane czy penalizowane, więc ewidentnie były różnice pomiędzy poszczególnymi wioskami, czy może po prostu pomiędzy poszczególnymi grupami rówieśniczymi, czy może między jednym dniem a drugim, w zależności od tego, jak się dogadano. Więc mamy już pewien obraz tego, jak te biady chwytem na krzyż wyglądały. Możemy teraz przejść do tego, jak one wyglądają na tle innych podobnych stylów zapaśniczych i dojść do tego, co nam to mówi o historii biadów. Mając już repertuar czy katalog technik biadowych i ogólną charakterystykę tego stylu, możemy porównać go z innymi stylami, które są znane z różnych części świata, które przynajmniej powierzchownie wydają się bardzo podobne. Zacznijmy ten przegląd od najszerzej znanego szkockiego stylu praktykowanego przez mieszkańców wyżyn Szkocji, czyli przez szkockich górali, czyli backhold. Jak sama nazwa wskazuje, jest to taki styl zapaśniczy, w którym trzymamy przeciwnika za plecy. No i rzeczywiście jest tam tak, że jedna ręka idzie górą, czyli nad ramieniem, druga idzie pod pachą, klamra jest zapinana na plecach przeciwnika i chwyt jest symetryczny. Z tego miejsca przeciwnicy walczą do obalenia. Więc mamy poważne podobieństwa do tego, co dowiedzieliśmy się już o biadach. Natomiast są też istotne różnice. Jeżeli przypatrzymy się uważniej, to zobaczymy po pierwsze, że przynajmniej tak jak współcześnie backhold jest praktykowany, a on ma status w zasadzie zbliżony, no w zasadzie jest sportem, bo są tam i sędziowie, i federacje, regularne zawody, nagrody i tak dalej. No więc we współczesnym backholdzie zasada mówi, że górą, czyli nad ręką przeciwnika, idzie zawsze lewa ręka i też po tej samej stronie będzie umiejscowiona głowa zawodnika. Przeciwnik robi dokładnie to samo, czyli lewa ręka idzie górą, prawa idzie dołem. Tymczasem zasadniczo, z tego co wiemy o biadach, to chociaż dozwolone były obie strony, to jednak większość preferowała puszczanie górą prawej ręki, czyli ręki dominującej, biorąc pod uwagę, że większość była praworęczna. Więc tu mamy pierwszą różnicę, która nie jest może najistotniejsza, ale jest ważna. Druga jest taka, że w backholdzie zawodnicy walczą w bardzo dalekiej z punktu widzenia biadów gardzie, to znaczy wycofują biodra jedne od drugich bardzo daleko, walczą w dużym pochyleniu, co wymusza też to, że ich klamra, czyli jakby ten chwyt jest dosyć luźny. Nie trzymają takiego mocnego zacisku, jaki podkreślali nasi rozmówcy praktykujący biady i jaki wynika też z naszej własnej praktyki. W rezultacie, chociaż na pewnym poziomie podobny, backhold jednak jest wyraźnie innym stylem. Podobniejsze wydają się zapasy ludowe z Serbii, znane jako Narodnorwanie. I tam też mamy chwyt właśnie taki jak w biadach. Rzeczywiście większość zawodników walczy z prawą ręką puszczoną górą, czyli mamy spore podobieństwo. Natomiast, no i garda też na ogół nie jest aż taka daleka jak w backholdzie. Natomiast są też znowu ważne różnice. Tam też mamy sędziów, czyli jakby jest to kontekst taki już sportowy i walka często odbywa się na matach zapaśniczych, które dają spore wytłumienie i być może właśnie z tego powodu dosyć często na nagraniach, które są dostępne w sieci, widać, że zawodnicy wykonują techniki takie z bardzo wysokim lotem, na przykład coś, co jest znane we współczesnych zapasach jako suples, gdzie bierze się przeciwnika na brzuch, odchyla się mostkiem do tyłu i rzuca się go przez siebie całkiem do tyłu, co najczęściej skutkuje tym, że przeciwnik upada albo na głowę, albo gdzieś na kark. Na macie zapaśniczej jest to ruch zasadniczo bezpieczny w wykonaniu biegłego zapaśnika,
ale na trawie czy nawet na piachu już niekoniecznie. I kiedy pokazywaliśmy mojemu dziadkowi nagrania właśnie Serbów wykonujących tę technikę, no to stanowczo twierdził, że takie rzeczy w Biadach za jego czasów nie były praktykowane. Więc mamy tu istotną różnicę. Trzecim stylem, który jest mocno podobny do Biadów, jest litewskie, no właśnie, aż zerknę do ściągi. Wybaczcie, jeśli Litwini to słuchają, to niech wybaczą mi kaleczenie wymowy, ale wydaje mi się, że wymawia się to pakisztines. Jest to znowu bardzo biadopodobny styl, w którym w zasadzie wszystko się zgadza, oprócz tego, że tam walka nie kończy się na obaleniu przeciwnika, ale jest jeszcze tak zwany parter, czyli po tym, jak przeciwnika rzuci się na ziemię, trzeba go jeszcze przygwoździć czy przyszpilić do ziemi, tak żeby nie mógł oderwać łopatek od podłoża. Dopiero wtedy uzyskujemy zwycięstwo. Ten aspekt w Biadach w ogóle nie występował. Liczyło się to, żeby obalić przeciwnika i zatrzymać ruch na ziemi, tak że jeden jest na górze, drugi jest na dole i to ten na górze był uznawany za zwycięzcę. No właśnie, więc mamy potencjalnie style, które być może wywodzą się z jednego źródła albo jakoś na siebie wpływały, ale no właśnie, dosyć ciężko, nie wchodząc już w szczegóły, żeby nie przedłużać tego naszego spaceru zanadto, trudno postulować jakąś bezpośrednią kulturową wymianę między wyżynami Szkocji a Puszczą Kurpiowską, czy właśnie, nie wiem, regionem nadbiebrzańskim. I jeden i drugi region raz, że są bardzo daleko od siebie, a dwa, że stanowiły takie obszary raczej, no nie chcę mówić zacofane, bo to jest pejoratywnie nacechowane, no ale zdecydowanie na uboczu głównych prądów kulturowych i one no, jakby nie miały za bardzo możliwości skontaktować się ze sobą. Dużo łatwiej byłoby postulować jakiś związek między Biadami a litewskimi zapasami ludowymi. Tam być może rzeczywiście ze względu na bliskość i jakby kulturową spójność tego obszaru to jest, wydaje się, dużo bardziej prawdopodobne. Natomiast oprócz właśnie szukania jakiegoś jednego z źródła, z którego Biady mogłyby się wywodzić i rozprzestrzeniać, jest też druga opcja, która w świetle naszych badań wydaje się bardziej prawdopodobna. To znaczy coś, co można nazwać konwergentną ewolucją kulturową, czyli taką sytuacją, w której podobne zjawisko wykształca się niezależnie w wielu miejscach ze względu na podobieństwo warunków. I tutaj zdaje się, że Biady, czy biadopodobne style z innych części świata spełniałyby ten warunek, ponieważ Biady na krzyż są bardzo proste w tym sensie, że nie wymagają żadnych dodatkowych materialnych artefaktów. Nie potrzebujemy nawet paska, nie potrzebujemy mieć w ogóle na sobie ubrania. Teoretycznie można biadować nago i wciąż wszystko będzie można zrobić dokładnie tak samo. Nie potrzeba sędziów i tak dalej, nie potrzeba specjalistycznych budynków. I równocześnie jest ten chwyt na krzyż jest takim chwytem dosyć naturalnym. Do tego stopnia, że można go zobaczyć też w wykonaniu wielu zwierząt. Niedźwiedzi, kiedy się mocują. Oczywiście bez zapinania klamry, ale jakby z tym przekładaniem jednej ręki górą, drugiej ręki dołem. Podobne rzeczy robią warany z Komodo, a nawet misie koala z Australii. Więc w pewien sposób wydaje się, że warunki są spełnione ku temu, żeby Biady mogły wykształcić się niezależnie w różnych regionach i przyjąć różne, ale zbliżone do siebie kształty. Podsumowując, wiemy zatem już, że Biady mogły się wykształcić niezależnie w różnych miejscach. Natomiast jedno pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi, mianowicie kiedy? I teraz tutaj początki Biadów generalnie giną gdzieś w pomroce dziejów, tym bardziej, że źródła, które jednoznacznie odnoszą się do tego stylu, mamy dopiero datowane z XX wieku. Ale wydaje się, że to nie jest coś, co zostało wymyślone wtedy, tylko ma starszą metrykę. I teraz tutaj pewną podpowiedzią, paradoksalnie, mogą być średniowieczne niemieckie traktaty zapaśnicze. W zasadzie może nie średniowieczne. Późno-średniowieczne, wczesno-nowożytne byłoby lepszym datowaniem, bo mowa o końcówce XV i początku XVI wieku. I był to czas, kiedy na terenie Cesarstwa Niemieckiego rozkwitła literatura tego rodzaju. Przeważnie mieszczanie pisali te traktaty, ale pisali je albo z myślą o mieszczańskiej elicie, która aspirowała do życia rycerskiego, albo właśnie dla rycerzy. I umieszczali tam różne wskazówki dotyczące posługiwania się bronią, ale też właśnie walki bez broni. I w niektórych z nich
w traktacie napisanym i zilustrowanym przez sławnego Albrechta Dürera, a wydanym w 1512 roku, bywają opisywane techniki radzenia sobie z zapaśnikami chłopskimi. I tutaj przywoływany jest pewien sposób, którego autorzy tych traktatów spodziewają się po chłopach, sposób walki zapaśniczej. I tutaj pozwolę sobie zacytować wspomnianego Dürera, który ten sposób opisuje tak. Kiedy mocujesz się z kimś tak, jak czynią to chłopi, co oznacza, że umieszczasz jedną rękę pod, a drugą powyżej ramienia, wówczas zrób to i to. I tu następuje opis techniki pozwalającej skontrować taki rodzaj chwytu. Jest to więc coś, co do złudzenia przypomina podstawowy opis tego chwytu na krzyż biadowego, o którym tutaj już tyle rozmawialiśmy. I przypominam, to jest początek XVI wieku. I mówimy o chłopach, więc wydaje się zasadną hipoteza, że mógł być to jakiś taki styl walki, który nie miał we współczesnym rozumieniu narodowości, nie był regionalny, tylko być może był czymś takim paneuropejskim, co było związane raczej właśnie z klasą społeczną niż na przykład z jakimś konkretnym etnosem czy regionem geograficznym. Jeśli tak, to potencjalnie może to oznaczać, że jest to styl bardzo stary, być może datujący się na czasy, zanim jeszcze społeczności europejskie zróżnicowały się na takie grupy jak powiedzmy Celtowie, Germanie czy Słowianie, co dawałoby biadom metrykę zgoła z wczesnej historii ludów indoeuropejskich, może nawet preindoeuropejską. Tego nie mamy jak się dowiedzieć, ale wiele wskazuje właśnie na to, że biady albo są zjawiskiem, które wykształciło się bardzo dawno i stanowi jakieś wspólne dziedzictwo wielu, współcześnie mówiąc, narodów europejskich, albo właśnie przeciwnie, było czymś, co wykształcało się wielokrotnie w różnych miejscach, niezależnie od siebie i być może wykształcało się właśnie nawet nie regionalnie, tylko pokoleniowo. Być może było tak, że każde pokolenie niejako wytwarzało biady od początku. Ta hipoteza wydaje się o tyle uzasadniona, że z naszych wywiadów jasno wynika, że wokół biadów nie wykształciły się żadne, mówiąc naukowo, instytucje kulturalne. To znaczy nie było mistrzów biadów, którzy nauczali jakichś swoich uczniów. Nie było nawet słów do opisywania technik biadowych, czy jakichś zagrywek, sposobów. To wszystko istniało niejako na marginesie kultury, troszeczkę tak jak chwast przydrożny, co swoją drogą w pewien sposób nawiązuje do tego, że pojedynki biadowe często odbywały się właśnie przy drodze, kiedy jeden z drugim wracali z pola na przykład i spotykali się i akurat mieli ochotę pobiadować. No więc biady być może właśnie jak taki chwast. To ginęły, to znów odradzały się w miarę jak jedni kawalerowie stawali się mężczyznami, przestawali biadować, a ich miejsce zajmowali dawni chłopcy, którzy teraz byli nowymi kawalerami, jakby wymyślali swoje biady od nowa. I może to właśnie tłumaczy też to zróżnicowanie pomiędzy wioskami, które sobie omawialiśmy, dotyczące chociażby tego, czy wolno, czy nie wolno komuś podstawiać nogę w czasie walki. W świetle tych rozważań staje się jasne, że datować początki biadów w zasadzie nie sposób. Można natomiast nieco więcej powiedzieć o końcu, czy przynajmniej temu, co wydaje się końcem tej praktyki. I tutaj jakby świadectwa się troszeczkę różnią, ale wydaje się, że gdzieś w okolicach lat 60., wtedy kiedy zaczęły się poważniejsze przemiany społeczne na polskiej wsi związane i z elektryfikacją, z pojawieniem się radia, później telewizji, no doprowadziły do jakiegoś, tak to świadkowie przynajmniej nasi często wprost opisują, do rozluźnienia więzi społecznych i do zmiany sposobu spędzania wolnego czasu. Było mniej okazji do tego, żeby właśnie spotykać się w grupach rówieśniczych. No i biady jakoś straciły na popularności. Niektórzy świadkowie, w tym mój dziadek, wskazują, że trochę dłużej biadowano w regionie nadbiebrzańskim, który był bardziej odizolowany, jakby cywilizacyjnie troszeczkę zapóźniony. Mamy też pewne wskazówki, że jeszcze w latach 80. gdzieś na Kurpiowszczyźnie biadowano. No ale powiedzmy, że gdzieś schyłek XX wieku już to był moment, kiedy biadów w zasadzie nikt nie robił i nastąpił zanik tej tradycji.
I to rodzi pytanie o to, czy jest w ogóle sens i czy jest też możliwość, żeby ją w jakiś sposób odtwarzać. Do tego wrócę za moment, a jeszcze zanim to zrobimy, to chciałem tylko jeszcze podsumować, żebyśmy mieli jasność. Jeżeli zejdziemy już na poziom biadów, czyli nie biadów rozumianych jako szkocki Buckhold czy litewskie Pakisztines, tylko po prostu nasze kurpiowskie czy tam mazowieckie, nadbiebrzańskie biady, no to właśnie, o jakim regionie dokładnie mówimy? No i na podstawie tych danych, które nam się udało zebrać, wynikałoby z nich, że na zachód, najdalszy zasięg, to są mniej więcej okolice dawnej Puszczy Białej. Na północy byłyby to właśnie północne rubieże Narodowego Parku Biebrzańskiego. Na wschód to jeszcze właśnie Janówek, wieś Jaminy, to już jest prawie, że granica polsko-białoruska. No i na południe to są okolice Łomży, czyli te części, z których pochodził mój dziadek i w których jakby swoją młodość spędził. I tam też najwięcej biadował. Więc to jest ta geograficzna enklawa biadów, którą mamy zbadaną i która wydaje się, że właśnie była domem tej praktyki. I być może też być miejscem, w którym ta praktyka zyska nowe życie. Czy można mieć nadzieję, że biady da się odtworzyć? Ja osobiście i my jako zespół stoimy na stanowisku, że się da. I dlatego między innymi zajmujemy się i tyle energii wkładamy w to, żeby trenować i żeby badać i żeby naszymi wynikami się dzielić. A przekonanie to bierze się stąd, że jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co sugerowałem i o czym wspominałem wcześniej, że biady w gruncie rzeczy nie były tradycją, tak jak często to dzisiaj rozumiemy, to znaczy nie były instytucją, jakimś zamkniętym, ściśle określonym zbiorem jakichś praktyk, zasad, wierzeń, ideałów itd. To znaczy, że były czymś takim właśnie chwastowatym troszeczkę. Czyli czymś, co istniało tylko tak długo, jak dana grupka rówieśnicza chciała się w to bawić. I to troszeczkę potwierdza fakt gwałtownego zaniku biadów. Bo w momencie, w którym zniknęło zainteresowanie, to nie było ani żadnych pism, starych traktatów, ilustracji, czy nawet przedmiotów upamiętniających biady, które zachowywałyby wiedzę o tej praktyce. Ona żyła tylko w pamięci i w ciałach, i nadal żyje jeszcze w ciałach tych, którzy te biady uprawiali. I w pewien sposób żyje też teraz w moim ciele, czy w ciałach moich współpracowników z naszego zespołu. Została nam w pewien sposób przekazana. Co więcej, jeżeli przyjmiemy tę optykę i założymy właśnie, że biady niejako były odtwarzane w każdym pokoleniu, czy w każdej grupie, w każdej wiosce z osobna, cały czas na nowo, w oparciu nie o zamknięty katalog technik, tylko w oparciu o pewien pomysł na to, jak można kogoś chwycić i że to będzie jakaś zasada organizująca nasz ruch, to dalej reszta mogła być wymyślana właśnie na nowo za każdym razem, już w oparciu o to po prostu, że ludzkie ciało, kiedy narzucić mu taki, a nie inny chwyt, ma tylko ograniczoną liczbę ścieżek czy kolejn, którymi może podążyć, którymi może się poruszać. Więc to wytwarza bardzo zbliżoną praktykę, nawet bez bezpośredniego przekazu od nauczyciela do ucznia. I to z kolei rodzi taką nadzieję, że być może nasza dzisiejsza praktyka, jeżeli tylko weźmiemy tę samą zasadę organizującą ten ruch, nie będzie się bardzo różniła od tej przeszłej i w pewien sposób będzie można ją uznać za odrodzenie tego, co było wcześniej. Mając tę nadzieję, staramy się właśnie biady przechować i umożliwić zainteresowanym osobom wejście w tę praktykę, odkrywanie jej po swojemu i przechowanie jako rodzaj, no właśnie, niematerialnego, czy też w pewien sposób materialnego dziedzictwa tych regionów, no i w pewnym stopniu całego naszego kraju. Na tym nasz spacer się kończy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Było miło mi Was oprowadzać. Cieszę się, że towarzyszyliście mi w tej przechadzce. Dzięki.